Siemaneczko, z tej strony Kruku. Chciałbym Wam omówić dzisiaj taki jeden z podstawowych błędów, który jest popełniany u wielu ludzi, jak obserwuję też i często u początkujących, zwłaszcza początkujących, ale też i u zawodowców podczas wykonywania serii dipów. Więc pokażę Wam, z czym się to je, jaki to jest błąd i jak go naprawiać. Zapraszam. Często to wygląda tak, że wchodzicie sobie na dipa, jest fajna pozycja, jesteście u góry i podczas wchodzenia w dół często opadacie najpierw w dół i zaczynacie robić dip. Cyk. Cyk. I w ten sposób, zamiast utrzymać ten podpór, schodzicie, opuszczacie się w dół, schodzimy w dół i góra. I to jest poprawa. A chodzi o to, aby utrzymać ten podpór, zejść do dołu i się wyprostować, żeby nie stracić tej pozycji. I teraz po kroku opowiem Wam, jak wzmacniać te słabe struktury i jak temu zapobiegać. Więc teraz tak, jeśli mamy taką pozycję w dipie, mamy podpór i dochodzimy do takiej pozycji, schodzimy w dół, to patrzcie, co się dzieje. Głowa kości ramiennej wystaje poza wyrostek barkowy. Przy normie głowa kości ramiennej powinna być 2/3 tej głowy pod wyrostkiem barkowym i 1/3 wystawać poza wyrostek. A przy tym ruchu dochodzi do przedniego ślizgu tej głowy kości ramiennej i zamiast 1/3 wystaje prawie ponad połowa głowy kości ramiennej i dochodzi do decentralizacji. Dodatkowo też może dochodzić do konfliktu podbarkowego, ucisk może być na kaletkę i może dochodzić do też zespołu ciśnień podbarkowej w efekcie długofalowym. Jeśli będziemy tak cały czas oczywiście robić i tego nie będziemy naprawiać. Dodatkowo pokażę Wam też, jakie mięśnie wzmacniać, aby temu zapobiegać, jak je wzmacniać, czyli przede wszystkim mięsień czworoboczny, jego dolna część, który odpowiada za dolny ślizg, tutaj żeby wzmocnić ten dolny kąt łopatki i otworzyć trochę tą przestrzeń podbarkową, oraz mięsień zębaty przedni razem z mięsieniem podopadkowym, który przykleja łopatkę do klatki, do żeber. Ok, jednym z takich mega fajnych ćwiczeń, które odzorowuje ruch, który powinien być przy dipie, jest takie fajne ćwiczonko. Leżymy sobie, opieramy sobie czoło, ściągamy łopatki, podnosimy ramiona i prowadzimy łokcie tutaj blisko. Staramy się nie dotykać ziemi, żeby nie było takiej pozycji, tylko tutaj i prostujemy. Cyk, wracamy, puszczamy. Cyk, do góry, lecimy, pilnujemy pozycji łopatek, mocno ściągnięte, cyk, prostujemy, wracamy, puszczamy. Ten ruch fajnie właśnie odzorowuje, tak jak powinno wyglądać prawidłowo podczas wykonywania dipów. Ok, kolejnym takim ćwiczeniem fajnie aktywującym ten mięsień czworoboczny, jego dolną część, będzie trening z ekspanderem lub z gumą oporową, tylko to musi być dosyć cienka guma, żeby przełożyć się do techniki. I tutaj bierzemy sobie wdech, spuszczamy barki w dół, cyk, trzymamy tutaj neutralnie na zewnątrz, barki są opuszczone w dół cały czas, lecimy tutaj, łokieć do przodu, na zewnątrz i puszczamy. Cyk, poprawiamy pozycję, na zewnątrz, cyk, cyk, puszczamy. Pamiętamy też o tym, żeby cofnąć szyję i zaktywować całą tylną taśmę. Cyk, ściągamy na zewnątrz, przytrzymujemy, luz. Cyk, ściągamy, przytrzymujemy, luz. Kolejnym ważnym mięśniem, który będzie do wzmocnienia, będzie mięsień zębaty przedni, który u wielu osób jest mega słaby. I ten mięsień zębaty odpowiada właśnie za ten ruch górnej łopatki i razem z mięśniem podopadkowym przyklejają tę łopatkę do klatki i odpowiada też za bardzo taki fajny, gładki ruch tej łopatki. Więc zaczynamy sobie od takiego ćwiczenia, tak zwanym zamkniętym łańcuchu kinematycznym. Trzymamy sobie tutaj, na prostych ramionach i napieramy dłońmi w dół i staramy się, żeby łopatka uciekła trochę do góry. Cyk, napieramy w dół i luz. Jeszcze możemy delikatnie tak włożyć taki ruch rotacji, delikatnie w tą stronę, żeby jeszcze tak wkręcić delikatnie w tą, o. Tu, cyk, rotujemy, spychamy w dół, łopatka ucieka do góry i wracamy.
Ok, kolejne ćwiczenie na mięsień zębaty przedni będzie ćwiczenie bardziej w otwartym łańcuchu kinematycznym, czyli tutaj mamy już otwartą przestrzeń w dłoniach i trzymamy sobie ten expander i lecimy w trzech jakby ruchach. Lecimy w dół, cyk, łopatki są przyklejone, nadgarstki nie staramy się nie wyginać, lecimy tutaj, pamiętam, że barki nie uciekały do góry, trzymamy w depresji łopatki, potem lecimy na środek, cyk, o, tutaj już fajnie mocno czuć te zębaty i lecimy do góry. Tu mocno też czuć, ten zębaty mocno czuję i wracamy. I znowu powtarzamy ruch. Tutaj ten ruch jest najbardziej zbliżony do ruchu przy dipach. Potem lecimy tutaj. Przytrzymujemy. Potem lecimy do góry. I możemy sobie jeszcze dołożyć taki fajny ruch w dół. O właśnie. W ten sposób. Do góry. Samo. I takim jednym z najlepszych ćwiczeń odzorowujących właśnie to ćwiczenie, w które celujemy, czyli wzmocnienie tego podporu, żeby się tu utrzymać, żeby się nie zapadać na tych barkach, tylko się utrzymać, jest po prostu wykonywanie szruksów na dipach. Czyli skakujemy sobie i wykonujemy sobie szruksy. Schodzimy w dół i przytrzymujemy tutaj. Cyk, schodzimy w dół i przytrzymujemy. Tylko staramy się, żeby głowa kości ramiennej nie rotowała się do wewnątrz, żeby nie było to tak wykonywane. Tylko otwieramy się tutaj, rotujemy na zewnątrz i cofamy do tyłu, podnosimy się i dół, cyk i góra. Pamiętamy tutaj też tempo, czyli na przykład takie tempo 1, 0, 1, 2 lub 2, 0, 1, 3. Trzymamy 3 sekundy u góry. 2, 0, 1, 3. Trzymamy 3 sekundy u góry. I w takim tempie można sobie ćwiczyć. Można też dołożyć oczywiście jakiś ciężar do pasa. Ja sobie często daję ciężar do pasa. Mega to pomaga też wzmocnić właśnie ten podpór, żeby się potem nie zapadać. Czy to z gumą oporową, sobie założyć gumę oporową przez szyję i próbować. Wszystkie tego typu ćwiczenia, które Wam pokazałem, możecie wykorzystać sobie jako takie preaktywacyjne ćwiczenia przed głównym treningiem, na przykład w postaci jakiejś tam jednej seryjki, żeby delikatnie zaaktywować właśnie te słabe ogniwa, słabe mięśnie, słabe partie, albo też wykorzystać sobie to jako akcesor po głównych ćwiczeniach wielostawowych i wzmacniać sobie te słabe ogniwa, tam już wtedy dochodzimy do takich 2-3 serii w zakresie powiedzmy gdzieś tam 8-10 powtórzeń, przerwy między seriami około 2-3 minut. Myślę, że stosunkowo tyle wystarczy. Ok, na sam koniec pokażę Wam taką prawidłową technikę dipa, właśnie z zachowaniem tych wszystkich struktur, które wcześniej były osłabione i często są osłabione osób. Więc jak już sobie wzmocnimy, potrafimy to utrzymać, utrzymujemy tą pozycję, cyk, schodzimy na dół. Jest to. I tu jest zachowana cały czas ta pozycja. I góra. Cyk. I górę. Pamiętamy kąt 90 stopni, niżej nie schodzimy i tak to powinno mniej więcej wyglądać. Oczywiście możecie sobie trenować w ten sposób, że Wam ta głowa kości ramiennej wychodzi do przodu i robicie ten podstawowy błąd i co z tego, że nie czujecie teraz żadnych bólów? To nie znaczy, że kiedyś nie poczujecie bólów. Każdy staw ma gdzieś swoją żywotność i swój jakby czas do starcia się, no nie? I jeśli będziemy tutaj dochodzić do tego konfliktu cały czas na każdym treningu, to ta żywotność spada i prędzej czy później możecie właśnie doznać jakiejś kontuzji, bólu nieprzyjemnego. A po co? Bo tego nie chcemy, no nie chcemy trenować cały czas, dlatego lepiej zapobiegać niż leczyć. Pamiętajcie. Ok, słuchajcie, to z takich wskazówek byłoby na tyle. Oczywiście tych ćwiczeń może być też multum, możecie kombinować według własnej jakby tam gdzieś inicjatywy i własnego doświadczenia. Pamiętamy też, że wszystko rozpoczyna się tak naprawdę od też prawidłowego wzorca oddechowego, od Waszej postawy, jeśli chodzi o zaburzenia gdzieś już w tych fundamentach, czyli oddech i postawa, to najpierw nad tym trzeba pracować i potem przejść przez odcinek szyjny, piersiowy, poprzez łopatkę, żebra też i na końcu staw ramienny. Więc to w takiej kolejności gdzieś powinno występować. Pamiętamy też, że jeśli mamy do czynienia z zawodnikiem, jesteśmy z zawodnikami, to gdzieś przy tych rekordach prędzej czy później te kompensacje będą się tworzyć, ponieważ ciało, chcąc wycisnąć z siebie maksa, będzie używało tych mięśni, które są w tak zwanej hipertonii, czyli są nadto spięte, żeby wycisnąć, żeby pobić ten rekord mimo wszystko. I
nie możemy też jakby takich osób karać za to, ponieważ jeśli na treningach się tego trzymają, tych właśnie wszystkich wzorców ruchowych, pilnują techniki, okej, to jest spoko. Ale jeśli podchodzimy już do rekordów, to ciało będzie nas sobie szukało takich dróg, żeby gdzieś pod koniec tych rekordów, pod koniec tej serii, gdzie pobijamy rekord, używać tych mięśni właśnie w hipertonii, żeby pobić ten rekord, żeby wycisnąć z siebie tego maksa, no nie? Czyli przykładowo ja już często właśnie jestem przy tych rekordach w dipach i pod koniec jest mi już ciężko utrzymać tą pozycję, ponieważ ciało używa sobie już tego górnego trapa, żeby sobie wspomóc, no nie? I wtedy oczywiście robię tą pozycję, o której mówiłem, ale moje ciało jest do tego zaadaptowane. Ten ruch już występuje w mojej mapie w korze mózgowej i jest zaadaptowane i jest mniejsze też ryzyko, że ja czegoś się nabawię, ponieważ ja już wiem i znam ten ruch. Jest zakodowany u mnie gdzieś, nie? Gorzej, jeśli osoba dopiero zaczyna swoją przygodę w dipach i wykonuje właśnie ten podstawowy błąd, to prędzej czy później może też się nabawić takiej kontuzji. Staramy się tego unikać maksymalnie jak się da, ale tak jak mówię, przy rekordach, na zawodach robimy właśnie też tego typu ćwiczenia, żeby jak najbardziej minimalizować ryzyko kontuzji i taki trening prewencyjny będzie się fajnie dla nas sprawdzał. Także dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Dajcie łapkę w górę, jeśli się spodobało. Jeśli macie jakieś uwagi, też piszcie w komentarzach. Jeśli chcielibyście jakiś fajny materiał ciekawy na temat kolejnej analizy, na przykład nie wiem, podciągania, czy pompek, czy coś innego, jakiegoś ruchu i jakichś podstawowych błędów u ludzi, które występują, piszcie w komentarzach, jak ja taki materiał nagram, fajnie przeanalizuję i będę dodawał. Dzięki, pozdro.